Witam, Ryszard Borowiecki i Astrologia. A dziś z kolei jest dzień, jutro wybieramy. Właściwie dzisiaj cisza, ale chciałbym wypowiedzieć się na temat kryptowalut, ponieważ osoba pytała się. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mało wiem o kryptowalutach. W ogóle giełdą zajmuje się, nie pamiętam imienia, ale pan Suchomski, i on wydał nawet taką książkę Gra na giełdzie, czy coś takiego, taki tytuł był. Zresztą na pewno znajdzie ta osoba, która jest zainteresowana. To książka, która już dawno została wydana i tak troszeczkę zostało to po macoszemu potraktowane. Dzisiaj jeszcze ci giełdowcy chyba funkcjonują. Ja przez krótki moment zajmowałem się giełdą, chyba dwukrotnie, bo ktoś mnie namówił. Pierwszy raz byłem zafascynowany giełdą jeszcze za czasów pana Rozłubickiego chyba, tak? No tak, Rozłubicki zakładał giełdę i nawet miałem program na ten temat tutaj z Andrzejem Perką w telewizji. Andrzej zwrócił uwagę na jedną rzecz, że giełda działa pod wpływem impulsów, czyli flar na słońcu. Nie impulsów, a bardziej tych wybuchów. I NASA wówczas podawała ilość tych wybuchów i jeszcze działania. I dosłownie mieliśmy program i nagle skasowano ten program w internecie. Na temat tych flar i układ, znaczy dokładnie to, co się dzieje na Słońcu kontra giełda. I to działało przez kilka lat. Wiem o tym, że na giełdzie też występował człowiek, który nawet miał program chyba w jakiejś telewizji, jeżeli się nie mylę, na ten temat i nawet zebrał wokół siebie jakąś grupę, która prognozował. I wówczas ja jeszcze za czasów giełdy absolutnie nie interesowałem się jeszcze astrologią. Jeszcze byłem, bo to były same początki giełdy, ale później, po jakimś czasie, kiedy już mnie zaintrygowała, ale właściwie szukałem źródeł, jeszcze przed wydaniem tej książki przez pana Suchomskiego, trafiłem na 3 astrologów, którzy się zajmują giełdą. Jeden mieszkał w Hongkongu, był Amerykaninem i on mnie doprowadził do Houstona, ponieważ w Houston mam znajomych po prostu i poprosiłem nie tyle o odszukanie, co jakieś materiały, cokolwiek, bo przecież ja nie mówię po angielsku. I wówczas odpowiedziano mnie, że jest ktoś, ale bardziej znany jest w Kalifornii. Człowiek, który dosłownie doradza biznesmenom i bierze za to potężne finanse. Zaintrygowało mnie to troszeczkę i wtedy zauważyłem film, właśnie nie wiem gdzie, czy to był YouTube, czy jeszcze jakaś inna platforma, na temat działania ogólnie giełdowego. I ponieważ my pracujemy na kole astrologicznym, tak to nazywamy, czyli dokładnie na kosmogramie, ale tym okrągłym, ale lepszy jest liniowy. I ja z liniowym spotkałem się, ale nie programem astrologicznym, co raczej to się Dow Jonesa nazywa chyba w ten sposób, takie działania. Ponoć jest to troszeczkę wymysł pewnych sytuacji, pewnych działań
ja na tym czynniku Dow Jonesa zupełnie nie znam się i to mnie zniechęciło do dalszych działań. A o co chodzi? Bo widziałem tego astrologa właśnie, który chyba z Hongkongu nawet pokazywał, jak to się robi, i on na liniowym, więc jest amplituda każdej planety i on na tych, prawdopodobnie na przecięciach albo też na urodzeniowych, nie wiem w jaki sposób, ponieważ kilka razy proszono mnie, dokładnie poprosił mnie człowiek, który miał kantory, miał sporo tych kantorów, naprawdę dużą ilość, i bankrutował. Padały mu jeden po drugim i poprosił mnie po prostu, żeby go przynajmniej, czy ja bym mógł coś zrobić. Usiadłem. To jeszcze było w Warszawie na ulicy Poznańskiej. Zaprosiłem go na godzinę 20 i tak przesiedzieliśmy chyba do 9 rano. Przerobiliśmy wszystkie możliwości i wyznaczyliśmy pewne punkty. Dokładnie chyba po kilku dniach znalazł się u mnie i mówi, że uratował sobie kilka rzeczy. Faktycznie miałem rację, że wtedy pójdzie w dół ten dolar czy tam coś i on na tym właściwie zyskał. Potem jeszcze tam zrobił jeszcze jakieś manewry. No i potem mieliśmy ustalić następną jakby transzę czy dalsze rozmowy, do których doszło, ale ze względu na to, że on dostał wtedy wizę do Stanów Zjednoczonych, po prostu wyjechał. I na tym się skończyła cała ta impreza, także tutaj trudno powiedzieć, ale w gruncie rzeczy on był troszeczkę, no dzięki tym moim działaniom mógł uratować sobie pewne sytuacje. No więc wiem o tym, że jakaś możliwość jest. Potem następnie po długim czasie zgłosił się do mnie człowiek, który zajmował się właśnie wstawianiem na giełdzie, czy jak to nazwać, tą giełdą. Ja podjęłem się tego, ale co zauważyliśmy? Oboje, ponieważ ja to robiłem bardzo dokładnie, żeśmy siedzieli od pewnej godziny do pewnej godziny, tak mniej więcej od godziny 20 do jakiejś 2 w nocy. I przyglądaliśmy się, jak idą te amplitudy. I bardzo często w wyniku moich przewidywań ta amplituda nie szła w tą stronę, co ja przewidywałem. No, jest to zupełnie normalne, nie znam się na tym, ok, w porządku. Ale w pewnym momencie wygasła cała giełda. Zatrzymano. I ja po tym wrażeniu zbudowałem następne ruchy, ponieważ jest to jakiś tak zwany punkt dla mnie rozwoju i tutaj stały się bardzo dziwne rzeczy, że dosłownie wyraźnie było, że ktoś kieruje. Jedne spółki szły w górę, drugie spółki szły w dół. Dokładnie. Czy można było to przewidzieć? Oczywiście, że tak. Ale to było ręcznie robione. To nie było zgodne z rzeczywistością. I co najciekawsze, że te spółki, które sprawdzałem przypuśćmy, przez 6 miesięcy, te 6 miesięcy wykazało to, że one powinny pracować tak, jak ja powinienem to zrobić, a nagle okazało się, że to wszystko, co było zrobione jakby naprzeciw. To była jedna rzecz. I teraz, jeżeli patrzymy na kryptowaluty, to jest właściwie wprowadzanie na giełdę. Inna forma giełdy i co ja prognozuję? Wiesz, jeżeli teraz możemy popatrzeć sobie to, co się dzieje w świecie, to, co Europa szykuje nam,
jeżeli się damy, to od jutrzejszego dnia wiele zależy. To, co nam szykuje Europa, to, co nam szykuje świat, ten tutaj europejski, no to jest naprawdę problem. Przerwało mi na chwilę i przepraszam, ale muszę powrócić do tematu. Jedna waluta w całej Europie. Ciekaw jestem, czy nie zlikwidują wszelkie możliwe działania. Pamiętam jeszcze w dawnych czasach i na pewno te starsze osoby pamiętają tak zwane bony PKO-wskie. I właściwie posiadanie dolarów było przestępstwem. Posiadanie obcej waluty groziło właściwie więzieniem. Oczywiście tylko dla maluczkich albo tych, którzy po prostu chcieli się zająć, a nie byli w interesie. Bo wiemy, kto się zajmował tym, że zajmowały się tym służby dokładnie. A najbardziej pewne grupy, nawet wojsko, była taka grupa wojskowa, która obrabowała jubilerów w Berlinie. Tak, i na życzenie. Słuchajcie, w Paryżu moi przyjaciele mają butiki. Oczywiście Francuzi. I wyobraźcie sobie, że zamawiało się taką firmę, po cichu oczywiście, ubezpieczało się cały lokal. Ta firma przyjeżdżała i wycinała normalnie okno i tylko co cofał samochód i wyjmowała kompletnie wszystko z butiku. I w ten sposób robiło się pieniądze. No więc teraz, patrząc się, jak funkcjonuje się w tym świecie i przyglądając się temu, co się dzieje i na przykład tym kryptowalutom, które właściwie powstają w bardzo dziwny sposób. Ja powiem Ci, że znam tego Bitcoina tylko z nazwy, ale wiem, że jest mnóstwo tych kryptowalut. I teraz Chińczycy z Rosjanami, z Brazylią i z Argentyną i jeszcze z innymi krajami, jeżeli wprowadzą wspólną walutę, a w dodatku podejrzewam, że opartą o parytet złota, tak jak było. Zresztą Rosjanie zawsze mieli złoty pieniądz. Zwróćcie uwagę, że rubel tak zwany transferowy miał równowartość $1. I to były ogromne pieniądze. Kiedy dla nas $1 to było 100 zł, a zarabialiśmy 600 zł miesięcznie, jak ja zarabiałem, moja pierwsza pensja była taka, to teraz wyobraź sobie, że za $6 wyjeżdżam gdzieś. Kiedy Rosjanin mógł zarabiać 600 rubli, ja miał $600. Proste. Oni zarabiali tak samo jak i my, tylko w rublach. Mało tego, ten rubel rosyjski w przeliczeniu na złotówkę dużo słabiej stał niż złotówka. To, co ja pamiętam. I teraz wywożąc na przykład rzecz za złotówkę można było zdobyć 10 rubli. Ale ten rubel, przerabiając go na dolara, no, można było zrobić jeszcze więcej. I to był manewr nie z tej ziemi. I teraz patrząc się, jak to wygląda w tej chwili, jednej rzeczy nie umie pojąć. Ile jest tych walut, kryptowalut? Jak one są zbudowane? Na czym są oparte? Jeżeli na giełdzie, no to już Ci mówię, że to jest lichwa. Bo giełda jest lichwą. W rzeczywistości, jeżeli cokolwiek jest oparte, to wiesz, to jest na tej zasadzie, że kilogram zboża kosztuje je tyle i tyle.
i wszystko jest przeliczane przez kilogramy zboża. Na przykład, jeżeli jest kraj oparty o parytet zboża. Jeżeli kraj jest oparty o na przykład chociażby alkohol i na przykład whisky, to masz dokładnie Szkocję. I w Szkocji masz wszystko przeliczane na whisky. I możesz sobie wykupić beczkę whisky i to jest jakaś stabilizacja. Kiedy wchodzi do gry jakaś giełda, jakieś takie dziwne rzeczy, wiesz, teraz tak, jak ja przewiduję tą giełdę, nie umiem odpowiedzieć, bo nigdy nie patrzyłem na to, kiedy giełda powstała. Wiem jedno, że podejrzewam, że jeżeli nadal będą takie ruchy, zresztą zobaczymy po jutrzejszym dniu, jak my tutaj zagłosujemy, jak Polacy zagłosują, jakie będzie funkcjonowanie tego całego układu, przypuśćmy, ekonomicznego również, bo trzeba przyznać, że ekonomia nasza polska nie jest jeszcze taka zła jak niemiecka ekonomia, czy ekonomia Anglii, kiedy Anglia dokładnie pikuje w dół. Przecież większość krajów, które nie produkują nic, my jesteśmy krajem, który produkuje żywność. My naprawdę stoimy dobrze, bo za żywność dostaniesz wszystko. My mamy zboża bardzo dużo, nawet to rolnicy nie mogą sprzedać i to jest idealny moment do tego, żebyśmy mogli stać się mocarstwem. To jest idealny moment, ponieważ my jesteśmy przepełnieni dobrami. To nie jest tak, że my jesteśmy żebrakami. My jesteśmy żebrakami, bo nie mamy komu to sprzedać. Ale jeżeli nastąpi kryzys, to kryzys nas nie dosięgnie, ponieważ my, idąc do rolnika, bo rolnik na przykład może powiedzieć: przepraszam, ale ja będę chciał ten dom za kilogram chleba. Tak było, ale za zapałki. Czy można kupić ten dom za ten? No nie, bo te domy są na ogół albo mamy mieszkania jakieś i co? Rolnik kupi za kilogram, a co on zrobi z tymi mieszkaniami? No dobrze, on dostanie ileś tam tych mieszkań. Nie, rolnicy właśnie walczą o to, o co walczy świat. Walczy o wolność, o właśnie. I teraz, wiesz, ja patrząc się na te kryptowaluty, na ten cały układ, jestem lekko no, krótko mówiąc, przerażony, bo co ja z tego będę miał? Słońce wyszło i zaczyna prosto w oczy, a nie chcę uciekać gdzieś, no trudno. Będzie możliwe, że przepalenia nastąpią w obrazie, ale ja nie jestem za tym. Wiesz, wolę parytet złota, czyli biorę sobie 2 gramy złota i za 2 gramy złota kupuję tam ileś kilogramów pszenicy i robię sobie z tego ileś kilogramów mąki i mam jeszcze do tego jakieś plewy, nie plewy, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy, a z tego robię coś tam i rozumiesz, o co chodzi. Do mnie to bardziej przemawia. Nie patrzyłem, bo bym musiał tak znać przede wszystkim, kiedy ten Bitcoin powstał, o której godzinie, o której to, zrobić mu kosmogram, przejrzeć to w tranzytach, zobaczyć to jeszcze na innych układach, jeszcze w dodatku kto to wymyślił, czy czasami to nie wymyśliła jakaś postać, teraz skąd ona jest, trzeba by ten kosmogram tej osoby, czy ona to nie zrobiła czasami w jakimś afekcie, wiesz, zła globalnego. Ktoś powie: no przepraszam, no co pan opowiada? No co ja opowiadam? No to już krótko mówiąc można wytłumaczyć na innych przykładach, że masz teraz taką zabawę, rodzina dosyć dawno wymyśliła sobie, że stworzy szczepionkę. No i stworzyła szczepionkę, zaszczepiła amerykańskich żołnierzy. To było podczas I wojny światowej. I to była taka choróbka, którą niby zaszczepiono, a w rzeczywistości zarażono tych żołnierzy i wysłano do Europy po to, żeby w Europie zrobić troszeczkę
pomoru, nazwijmy to. No i w tej chwili, rozumiesz, powtórzyła się ta sama historia, ponieważ rodzina ma tradycje, a na ogół tradycje to są takie, że z pokolenia na pokolenie przychodzą pewne działania albo tajemnice, albo też nieumiejętność życia innego, no bo jak rodzice są lekarzami, to i dzieci są lekarzami i wnuki też są lekarzami. Ja akurat jestem z rodziny lekarskiej. Wcześniej moi poprzednicy, dziadkowie nie byli lekarzami, byli różnych nacji, ale całe pokolenie mojej mamy, mojego ojca, wszyscy byli lekarzami. W całej linii. Jak nie lekarzami weterynarii, to lekarzami medycyny. Weterynaria też jest medycyną, to jest część jakby. No i jeszcze kilku... O, pomyliłbym się, bo mojej babci brat był farmaceutą, o którym opowiadałem, że właśnie bardzo źle skończył i mówił w którymś z poprzednich filmów. Ale teraz idąc właśnie tym tropem i teraz wymyślono sobie jeszcze raz takie coś i stworzono, wiesz o czym mówię, i ostatnie 5 lat, żeśmy tam właściwie już 5 lat niedługo będzie, jak straciliśmy. I teraz ciągle się coś kombinuje, że coś jest. Teraz ostatnio wymyślono jakieś grzyby. Z tym, że grzyby są, będą i grzyby są państwem. Więc wiesz, ten, kto zna jakby filozofię grzybów, że wiedzą, że grzyby się komunikują, mało tego, grzyby są także na wszechświecie. Grzyby... Nawet mówi się o kulturze grzybów, że grzyby mają swój język. Mało tego, jeżeli podłączysz pewne urządzenia, to grzyby z sobą korespondują, rozmawiają. My jeszcze tego nie znamy, tak jakby delfiny, tak jak to. Więc wiesz, tutaj jest kwestia taka, czy my czasami nie jesteśmy zagrzybieni, a skąd się znaczy te wiadomości, skąd są takie zainteresowanie tym. Wyobraź sobie, że jest tworzenie z tej mączki takiego, no tej mąki, która ma zastąpić, że będzie ten chleb taki bliski mięsu. Wiesz o co? Pod Poznaniu jest taka fabryka. Robi tam z jakichś owadów, robi coś tam. I te owady zjada pewien rodzaj grzybu. I ten grzyb ma za zadanie już zjeść całego robaka i zacząć tego owada. I on jest właściwie już prawie że przezroczysty, ten owad. Ale jeszcze funkcjonuje, ale już na zasadach grzyba. Już on nie ma swojego jakby tego pierwotnego myślenia. I teraz sobie wymyślono na tej podstawie pewien system myślenia, że wiesz, że opanują grzyba, który ten grzyb będzie takim, zrobi z ciebie cyborga. O, krótko mówiąc. I są już marzenia takie. No więc już ci mówię, więc gdzie ten kryptowaluta? Wiesz, w którym momencie ta kryptowaluta? Ja zawsze patrzę na to wszystko bardzo, wiesz, czy to jest dalekie od rzeczywistości. No teraz kwestia pomysłu od rzeczywistości jest tak daleka, jak stryknięcie palca. Bo jeżeli ja o tym wiem, siedząc w tym parku, to co się dzieje w tych laboratoriach, które wiedzą? Tak, w tej chwili się mówi o tych dziwnych rzeczach, na przykład to, co się dzieje nad Polską, tak, i te zaburzenia, że GPS nie funkcjonuje. I teraz wyobraź sobie, że ty masz podłączony pod taką walutę kartę i wsadzasz tą kartę albo wybijasz ten PIN i wszyscy już wiedzą, czyj to jest PIN. Jaki jest twój PIN. Wyobraź sobie, że może tak być. Ktoś powie, proszę pana, to niemożliwe, bo tamto o 10. Niemożliwe to jest tylko to, że o tym nie wiemy. A jeżeli wiemy, to już jest możliwe. Bo ktoś padł na ten pomysł i go po prostu realizuje. Patrząc się dalej, jeżeli patrzymy tutaj na takie działania i takie dziwne sytuacje,
że ty wchodzisz i na przykład wsadzasz tą kartę i ten bitcoin twój zostaje przejęty, a w tym momencie może być taka sytuacja, że w jakimś kraju zabronią ci. Skąd wiesz, czy na przykład w innym kraju twoja karta będzie obsługiwana, jeżeli na przykład im się nie opłaca tej karty. Teraz następna sprawa, którą chciałbym ci uświadomić. Moich dwóch kolegów, to było bardzo dawno temu, byli specjalistami od tych komputerów, ale i wiesz, zaproszono ich do banku. I w banku oni sprawdzali każde konto. Jak, co tam, czy funkcjonuje, czy nie. No i przejrzeli i do mnie jeden mówi tak: słuchaj, Ryszard, sobie nawet nie wyobrażasz, ile jest martwych kont. Ja mówię, co to znaczy martwe konto? To znaczy, że co, umarło? On mówi, nie. Przez 40 lat albo 50 lat w ogóle nikt nie dotykał do tego konta. Nikt. Ja mówię, jak macie? Ja mówię, jak 40 czy 50 lat, jak to jest możliwe, jak bank ma tyle i tyle. Ale mówi, nie, słuchaj, bank to jest bank i jeżeli konto jest założone, to jest cyfra po prostu. I w tą cyfrę możesz sobie wejść i sprawdzić, ile tam jest finansów. Ja mówię, każdy mówi, ja mogę, bo miałem na to pozwolenie i miałem za zadanie zobaczyć, ile jest tych kont martwych. Więc wyobraź sobie, wiesz, to jest nie do wyobrażenia. Teraz ile jest tych kont? Teraz następnie mam książeczkę jeszcze PKO-ską, która jest założona, nie pamiętam w którym roku, jeszcze przez moją babcię. Została upoważniona moja mama i ja. Ja miałem wtedy, słuchaj, parę lat. Nie wiem, jak oni to przeprowadzili, ale ta książeczka jest na mnie. Bo moja mama nie żyje, no więc ja jestem jedyny. Słuchaj, wiesz, ile tam jest? Tam jest chyba 4 zł. Z tamtych czasów. A dlaczego ta książeczka została tak aktywowana? Zaraz ci powiem dlaczego. Dlatego, że moja mama z tej książeczki funkcjonowała na tej książeczce, a potem przepisała tak, żebym ja mógł sobie funkcjonować na tej książeczce, to dopisała mnie. A mogła to zrobić. Nie umiem ci odpowiedzieć, jak to jest, ale jest to książeczka jeszcze mojej babci. Możliwe, że to jest konto, że przerobiła to konto, nie wiem. To nie jest istotne, ale daję ci przykład. Przypuśćmy, ja teraz te 5 zł nie wyjęłem, przypuśćmy od iluś lat. Ile tam jest tych pieniążków na tym koncie? Gdyby to był dolar, to bym miał, no, przez te ileś lat, przypuśćmy tam jakiś procent, chociaż banki szwajcarskie odwrotnie, tak, zabierają ci pieniądze, a nie dają. To więc to też trzeba brać pod uwagę, że to jest zupełnie inny system. Teraz jeżeli bierzemy dalej te kryptowaluty, bawimy się. Wiem o tym, że polski rząd ma kryptowaluty. To wiem. Wiem, że dosyć duże ilości zostały zakupione tych kryptowalut. Nie jestem pewien, czy czasami nie zostało zakupione to złoto, które wiesz, tam gdzieś w Poznaniu, czy tam gdzieś było, nie wiem, bo gdzieś oglądałem taki reportaż, że właśnie w Poznaniu, czy gdzieś tam składuje się te sztaby złota. Więc bardzo możliwe, że to była ta machlojka, że kupiono kryptowaluty i zamieniono to na te kryptowaluty. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, wiesz, mimo to, że zajmuję się astrologią, tylko dla mnie jest to taka sytuacja, że kiedy ja bym to zaczął sprawdzać i bym miał to muszę mieć dane. A ja bez tych danych to sobie można, wiesz co zrobić, po prostu wyrzucić to do śmieci albo pobawić się w demonologię stosowaną, no bzdura na kółkach. Astrologia jest twardą wiedzą, ja muszę wszystko wiedzieć bardzo dokładnie, to znaczy i wtedy mogę przewidzieć. Wiesz, jak ja osobiście przewiduję, że jeżeli znormalizuje się ten świat, przyjdzie pan Trump, zostanie prezydentem, ukręci hydrze głowę, stworzy Amerykę najbogatszym państwem w ciągu 1 godziny, bo powie każdemu Amerykaninowi, że ty pracujesz tylko dla Ameryki i dla nikogo więcej. W Ameryce ma być wszystko i wszystko ma być ze złota.
jeżeli on postawi to, co mówię, na sztorc dolara, nie będzie ani tego resztki, ani orła, to ręczę, że w ciągu 5 lat jego chyba kadencji, bo nie wiem ile, nie przypominam sobie, chyba 5 lat trwa kadencja, dojdzie do tego, że Ameryka stanie się najbogatszym krajem na świecie. Dlaczego? Dlatego, że technologie amerykańskie są bardzo bogate i uruchomią wszystko, co jest bogactwem. My dzisiaj też jesteśmy bardzo bogatym państwem, tylko nie umiemy uruchomić tego, co jest najbogatsze. Gdybyśmy w założeniu, ja już nie będę mówił to, co było pomysłów Dyzmy, ale Dyzma też miał pomysły na to i to były realne pomysły. Te wszystkie realne pomysły są dzisiaj powielane. Dyzmy pomysły i co najciekawsze, że ci ludzie, którzy bawili się w te pomysły, oni nie odpowiadają za te pomysły. Przecież to był prześmiewszy kabaret. A to, co się stało, to, co było, też było kabaretem i kabaret może dalszy ciąg nastać i to już nie będzie kabaret, a będzie jeszcze gorsza rzecz jak kabaret, ze względu na to, że kabaret istnieje tylko wtedy, kiedy on jest realny. A to, co jest w tej chwili, jest zupełnie anormalne, a realne. Ponieważ nie wiesz, co będzie jutro. Dlatego też mnóstwo firm się zamyka, mnóstwo firm wynosi się z Polski, a przychodzą firmy, które są globalne, które mają zaplecze, które mają potężne zaplecze, przypuśćmy w założeniu, niech to będzie firma, która produkuje czekoladę i ma swoje plantacje, ma swoje działania i ona przyjdzie na przykład przypuśćmy z Niemiec, tak? I ona będzie tutaj i będzie sprzedawać tutaj na tym terenie czekoladę. Ale ona będzie wywoziła pieniądze do siebie i w ten sposób po prostu polskie fabryki czekolady albo staną się niepolskie, albo staną się po prostu tylko legendą, że taka była, że taka w ogóle funkcjonowała, wiesz, bo Edward Wedel, no jednak rodzina Wedlów jest tam gdzieś za granicą. Pamiętasz, jak zmieniono na 22 lipca, to rynek cały runął, ponieważ nie chciano płacić rodzinie Wedlów, która jest wyjątkowo porządną rodziną. To jest niesamowite. Słuchaj, i kiedy moja mama ze swoimi rodzicami, czyli moimi dziadkami, znalazła się w Pruszkowie wtedy podczas wojny, niemieckiej wojny i Niemcy przez megafony: proszę się zgłosić, kto jest pracownikiem fabryki tej Edwarda Wedla. Sam Wedel, znaczy majstrowie czy mistrzowie ci, nie wiem czy Niemcy czy nie Niemcy, proszę się zgłosić, także rodzina Wedlów wyciągnęła wszystkich, kto, nie wiem jakby było, gdyby ktoś poszedł, jak to się mówi, z pomysłem, że podszedłby i powiedział, że zna. Aha, i wszyscy znajomi rodziny Wedla. I tak ktoś by poszedł i nie wiem, jakby Niemcy sprawdzali, a Niemcy mieli te kartoteki dokładne, może rodzina Wedlów nawet wypisała wszystkie polskie rodziny, ale wyciągano z Pruszkowa wtedy i kiedy mój dziadek wybrał tą drogę przez obóz koncentracyjny, ponieważ myślał, że pojedzie do pracy, wiecie, na roboty do Niemiec, a jednak skierowano go do obozu koncentracyjnego, gdzie niemieckiego obozu koncentracyjnego, już nie czarumierzenie, hitlerowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zginął w tym obozie, dokładnie w Marszu Śmierci. Moja mama uciekła z babcią, dzięki Węgrowi i to tak wygląda. I teraz wracając znowuż do tej historii, wiesz, tutaj i przypuśćmy, ten kapitał zostanie tutaj położony,
to te kryptowaluty nie będą w ogóle miały znaczenia. Po pierwsze dlatego, że Europa może zakazać, bo będzie czyścić konta. Zresztą wiesz o tym, że już u naszych sąsiadów, ci, którzy prowadzą wojnę, to musisz wydać tyle pieniędzy, ile zarobiłeś w danym okresie. No więc jeżeli zarobiłeś na przykład 3000 zł, to musisz te 3000 w ciągu 3 miesięcy wydać. Więc to jest, wiesz, jeżeli nie wydasz, to ci przepada. Ja już w takich warunkach byłem, wiesz, i takie warunki u nas w Polsce też są, bo jeżeli masz na przykład jakąś tam, dostajesz kartę, no nie? I w tej karcie masz 2000 do wydania. Jeżeli coś kupisz za 1500 zł, no to ci te 500 zł przepada. Bo nie kupiłeś za 2000 i trzeba kupić za 2000. Dokładnie za 2000, jeżeli wydasz te 2000, to masz te 2000, więc trzeba było kombinować tak, żeby wydać 2000, albo nawet cwańsi i mądrzejsi robili w ten sposób, że wydawali 2023 zł. I wtedy było wszystko ok, bo twoje 23 zł to już było to. I dla fiskusa, i dla urzędu skarbowego, czyli było to w porządku. Najwyżej cię rozliczyli z tych 23 zł, ale też no, nie potrzeba było, bo zarabiałeś i dołożyłeś, to już twoja sprawa, ale to już było i z takimi przypadkami się spotkałem, więc tutaj może być identycznie, że każą ci w ciągu na przykład 4 dni zlikwidować kryptowaluty i przypuśćmy, że masz na tych kryptowalutach przypuśćmy 10 milionów dolarów. Przypuśćmy w założeniu, no i co zrobisz z tymi 10 milionami dolarów? Wiesz, masz dokładnie przykład pana prezydenta Trumpa, jak szukał tych milionów dolarów, żeby zastawić, tak? I nie miał skąd wykombinować sobie tych dewiz. Nazwijmy to tak. No więc prosty rachunek. Czy to będzie, tak jak powiedziałem, jeżeli pan prezydent Trump wygra te wybory, zostanie to wszystko przywrócone. Nie wiem, jak będzie z giełdą. Nie wiem, bo ja osobiście, wiesz, jestem przeciwnikiem giełd, ale wtedy wszystkie spółki pracownicze, wszystkie te spółki takie, wiesz, które pożyczają pieniądze i te wszystkie, nie wiem, czy jest to możliwe. Nie jestem ekonomistą, ale ja bym po prostu to ukrócił. Giełdy bym zlikwidował, dlatego że to nie jest w porządku. Wiesz, po prostu, jeżeli będzie parytet złota, tak jak było kiedyś to i po pierwsze, wiesz, to co jest najgorszą rzeczą, tak zwana lichwa. I wiesz, kto się lichwą zajmuje i wiesz, dlaczego powstała giełda. Bo giełda jest pewnym rodzajem lichwy, tylko ujawnionej. Teraz ja nie wiem, czy giełda da jakiekolwiek finanse, czy znowuż jest podatek od podatku. Wiesz, no to jak podatek od emerytury, tak? Cały czas odkładałem, już płaciłem od tych pieniędzy podatek, a jeszcze od tego chcą podatek, ponieważ wypłacają emeryturę. No ale to są cwaniactwa pana Leszka Millera, który najpierw zbierał pieniądze na drogi, asfalty, na fabryki, na jeszcze jakieś, zresztą no co tu ukrywać, rozdysponował całe pieniądze pana Gierka. No, Gierek to zrobił, spłacił wszystkie długi, bo spłacił wszystkie długi Gierek w bardzo cwany sposób. Jan Paweł podpisał ten weksel i ten weksel został zlikwidowany i wiadomo, co się z tym, że to był minimalny dług, który powstał, to był śmieszny dług, który został po Gierku. Ja się bardzo uważam, bardzo się cieszę. Zresztą o tym pisze Albin Siwak. I teraz, jeżeli będziemy rozmawiać z kolei, patrząc się na te kryptowaluty, czy te kryptowaluty mogą przeżyć? Tak, ale jeszcze jedna rzecz. Czyje one są? I kogo one chronią? Kto na nich zarabia? To tak jak były te piramidy. Ja uważam te piramidy finansowe. W momencie moich studiów nagle, słuchajcie, zbieramy po 5 zł i tam ileś osób wpłaca po 5 zł, ileś stoi, potem tam będą dywidendy. I faktycznie ci, którzy byli pierwsi,
wpłacili te pieniądze, to odebrali jakieś tam dosyć spore pieniądze, ale potem dalej to znikło to. I to były takie pieniążki, które były naprawdę warte, bo chłopaki wyjechali sobie, przypuśćmy, na wakacje do Włoch, czy tam jeszcze gdzieś i nie musieli pracować, a mieli na to pieniądze, bo dostali tam 18 czy 19 tysięcy, nie pamiętam, ale to były bardzo duże sumy, słuchajcie, na tamte czasy. I w tej chwili, jeżeli patrzymy na te kryptowaluty i na te działania, na przykład tutaj tego typu, to może być bardzo ciekawie, autentycznie bardzo ciekawie. Ja patrzę zawsze źle na te lichwiarskie sposoby, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na które patrzę bardzo źle, to, że nie wiem jakie są mechanizmy. Ale tak powtarzam już chyba 3. albo 4. raz, że jeżeli wygra pan Trump, jeżeli tutaj nawet zostaną teraz te jutrzejsze wybory w tej kondycji nieprzychylnej wszystkim, to i tak zależy wszystko od pana prezydenta Trumpa, który w 99% wygra te wybory i zobaczymy, jak on się zachowa. Bo bardzo często będą opowiadać, że bo on Polaków tam oszukał, czy nie oszukał, czy to, czy to. To jest biznes. Business and business. Jeżeli się jest porządnym człowiekiem w biznesie, to żeby się miało tylko złotówkę w kieszeni, jest się bogatym. Ale jeżeli w biznesie ma się dziurę w kieszeni, no to ta dziura, która do tej pory właściwie od momentu przedwojennego, od reformy Grabskiego, które tam kilka lat zbudowano Zagłębie Śląskie, zbudowano Gdynię, zbudowano właśnie to, ponieważ nie było dziury. I był ten 5 zł dolar i hektar ziemi też kosztował chyba, jeżeli się nie mylę, chyba 5 zł albo 50 zł hektar ziemi. Nie pamiętam dokładnie. Ale to jest do sprawdzenia. Można się zapytać dziadków, czy jak macie pradziadków, tych starszych osób, które dzisiaj mają 90 lat. Oni jeszcze pamiętają, niech sobie sprawdzą, a trochę kamerka też padła i znowu coś się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak jest. Zobaczymy w produkcji. Niech sprawdzą, jak było. Niech sprawdzą, popatrz sobie. I jeszcze jedną rzecz, którą bardzo bym chciał Cię uczulić. Uważam, że lepiej nie inwestować w te rzeczy. Wiesz, lepiej inwestować jakieś działania. Wiem, że w tej chwili każdy młody człowiek bardzo by chciał zarobić. Sam też bym chciał bardzo dobrze zarabiać i no, mam nadzieję, że offsetka mi przyniesie jakieś tam dochody, ta TV, ponieważ no, mam nadzieję, że także Ty pomożesz mi w tym. A w jaki sposób, no to będziemy rozmawiać o offsetce w czasie offsetki. I ten temat kryptowalut na pewno nie będzie mi obcy wówczas. Ale w tej chwili, tak mówię, dopóki nie powstanie, dopóki nie zbiorę tych specjalistów, a szkoda, bo jeden z moich przyjaciół był w papierach wartościowych, ale już nie żyje, i który zakładał papiery wartościowe w Polsce, wtedy właśnie, kiedy powstawała giełda i powstawały te rzeczy, ale nie, naprawdę musiałby mieć wiele danych, chociażby kiedy pierwszy Bitcoin powstał, czy jakaś w ogóle ta ideologia kiedy powstała, jak ona się zbudowała. To jest najważniejsze. Dopiero wtedy możemy to dyskutować. Na pewno będzie taka możliwość w offsetce, jeżeli będziesz miał dane albo prześlesz mi to, tylko nie teraz, jak ogłoszę offsetkę i wtedy będziemy, ponieważ jest to historyczne, które nas dotyka i jest to pewna wartość dodana do naszego bezpieczeństwa, tak? Bo teraz można powiedzieć, ale wie pan, ja nie mam bitcoinów, ja nie mam tego. To nieważne, że ty nie masz, ale ktoś ma, a ktoś się może nie podzielić, tylko dać ci stanowisko pracy, bo założy fabrykę z tego i w tej fabryce będziesz mógł pracować i będziesz zarabiać. Ja pamiętam, kiedy mój wykładowca zawsze mówił, słuchajcie, ja chcę pracować u bardzo bogatych ludzi i mam nadzieję, że
wykształcę kogoś z Was i będzie bardzo bogaty. Jeżeli będzie bardzo bogaty, proszę, zatrudnij mnie. Nie dlatego, że jestem Twoim nauczycielem, tylko że Cię nauczyłem i pomogę Ci w zdobyciu większych finansów. I to jest taka prawda, że pracować u bogatego człowieka to znaczy dobrze zarabiać, bo bogaty człowiek dobrze płaci. To tylko tak zwani oszuści, którzy robią, bo na oszustwie oczywiście, że się zarobi, ale to są krótkie nóżki i te nóżki bardzo często zostają po prostu urwane albo odpadają. Ojejku, bieda. Ach, to mój ulubiony piesek. Tutaj Golden Retriever. Zaczyna się zabawa, zaraz wam pokażę. To jest zabawa, którą... O, właśnie, pobiegli. No właśnie, on tak lubi biegać, ale z moją suczką czasami puszczam ją, ale się boję, dlatego że tak, zaraz Państwu pokażę, tam daleko, w tym miejscu jest wyjście. I tutaj na tym placu, jak biegają psy, czasami pokaże się jakiś pies stamtąd wychodzący i ucieka w tamtą stronę, a tam jest ulica i autobusy. No i może bardzo źle skończyć taki piesek. Słuchajcie, uciekam, już kończę tą moją tutaj dysputę na temat tych bitcoinów. Tak jak mówię, te kryptowaluty mają krótkie nóżki. Czy warto inwestować? To jest Twoje ryzyko. Nie umiem odpowiedzieć Ci na to. Oczywiście są osoby rodzone w czepku, są osoby, które mają jakby zdolności. Mam takiego kolegę, który całe życie tylko spekulował pieniędzmi, bez lichwy oczywiście. Kupował dolary, sprzedawał dolary w giełdach, na tych innych tam dziwnych rzeczach i nie tylko. Podejrzewam, że bitcoiny też wchodziły w grę, bo no jest szalenie bogatym człowiekiem. To trzeba przyznać, że doszedł do ogromnych pieniędzy. Doszedł do tych ogromnych pieniędzy, kiedy giełda powstała i on zaczął tym manewrować, tymi giełdowymi, a miał dosłownie dotknął tam tego czegoś i zamieniało się to, no można powiedzieć, że no nie w tysiące, a w grubsze rzeczy. Ludzie przychodzili do niego, żeby tylko im wskazał, o której godzinie gdzie. Miał taką intuicję, dzisiaj już nie mieszka w Polsce, nie wiem co robi. Podejrzewam, że ma tyle pieniędzy, że nie potrzebuje nic robić. Ale dokładnie wyjechał jest w Kalifornii, nie, przepraszam, na Florydzie mieszka. Na Florydzie, niedaleko tego człowieka, który ma pod łodzią ten taki też się wyniósł na Florydę, bo nie wiem, czy oni się nawet nie znali, czy nie. Jednak są ludzie szalenie bogaci, którzy doszli do jakichś finansów dzięki właśnie spekulacjom, no tak to nazwijmy. Nigdy nie radzę. Akurat tego kolegi, o którym mówiłem, nie znam kosmogramu, bo gdybym znał, może bym coś więcej. I nie znam takich ludzi, którzy doszli do ogromnych pieniędzy. Wiesz, no nie patrzmy na te kosmogramy, które są wypisane tam w internecie, bo ja nie wierzę w takie kosmogramy, dlatego że te kosmogramy są układane i zresztą to jest dokładnie przykład Józefa Stalina. I on miał przecież zmieniony kosmogram. Na pewno te osoby mają zmieniony, dlatego że gdyby tak było, gdyby w założeniu można by po prostu stworzyć czy takiego człowieka? W pewnym sensie tak, dlatego że są pewne mechanizmy, które uzależnione są od pewnych momentów w życiu. I w tym życiu można poczekać na taki moment i w tym okresie i w takim punkcie można zainwestować. I jeżeli się zainwestuje w tą osobę, to może być inwestycja na przykład w szkołę, to może być inwestycja w podróż, o której opowiadał,
profesor Leszek Weres na pierwszym wykładzie astrologii, gdzie ja podążaniem za tą szczęśliwą tak zwaną planetą, czyli tym, to powiedzmy, że betlejemską gwiazdą, to jest abstrahując od tego, ale tak jest. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj pokazywałem tą książkę właśnie, dlatego ją kupiłem. Nie dlatego, żeby zgłębić tajemnicę taką. Nie, to jest zupełnie nie, bo to jest po to, żeby urzeczywistnić, że Chrystus jest Synem Bożym. I raczej ku temu idę, a nie ku temu, że chcę stworzyć z kogoś milionera, chociaż to nie jest problemem w rzeczywistości, jeżeli chcemy stworzyć komuś łatwiejsze życie, ale on musi poddać się ogromnemu reżimowi. To jest możliwe. I tutaj astrologia ku temu służy i ja służę tej astrologii w ten sposób, że po prostu buduję karierę i tych karier zbudowałem sporo. Mam nadzieję, że niektóre osoby nie będą się krępować, wystąpią w mojej offsetce i po prostu będą mogły wypowiedzieć się na ten temat, jak to było i dlaczego tak jest. A jest to naprawdę, ja jestem, no powiedzmy, że szczęśliwy z tego powodu, że mogę komuś pomóc dzięki królewskiej wiedzy. Na tym kończę, bo słuchajcie, już światła się zapaliły w parku i park wygląda o tak troszeczkę dziwnie. Patrzcie, no właśnie tutaj latarnie już się palą. Tutaj jest dzień, jest autentyczny dzień, ale ja też już będę kończył tą moją wypowiedź, bo chyba jest bardzo długa, no ale wybaczcie, jeżeli tematu się nie wyczerpie, a nie jest on wyczerpany przeze mnie, ponieważ to jest temat rzeka. Można by go, bo trzeba od początku, od samego punktu, właściwie można by powiedzieć od pierwszego zapisu, który miał jakąkolwiek wartość, tak zwanego glejtu, tak? Czy to, co Chińczycy wymyślili, papier wartościowy, tak? Czyli pieniądz, ten papierowy, czy też ta moneta. Od tego by trzeba rozpocząć i jak zachowuje się Bitcoin w stosunku właśnie do tego. Od tego trzeba było zbudować, zobaczyć, na czym to polega i dopiero wtedy pomału realizować. Słuchajcie, trzeba stworzyć specjalną, powiedzmy, że ekipę, która się zajmie tym i problem będzie rozwiązywać przez długie miesiące. To nie jest tak, że zrobi się to w ciągu 15 minut spoglądając. Oczywiście, że mogę spojrzeć na daną sytuację i ocenić ją z punktu mojego widzenia, ale inny astrolog może zupełnie inaczej to pojąć i zupełnie inaczej to zreferować. Co jest zupełnie normalne, dlatego że każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia, mimo to, że wszyscy widzimy te same aspekty, a jednak aspekty mają zupełnie inną realizację swoją. I to jest motto tego mojego tutaj konferowania. A zapraszam na jutrzejszy temat. Nie wiem jeszcze jaki, ale mam nadzieję, że ten temat będzie tak samo interesujący, jak i każdy inny. Do zobaczenia.